here, we weren't here yesterday, so I just begin by, in a very brief way, summarizing something that we've covered, and then we'll do some practice on the basis of that. Nie wszyscy byli, nie wszyscy, którzy są tutaj dzisiaj, byli wczoraj, więc będzie takie krótkie podsumowanie tego, o czym myśmy wczoraj mówili, a potem trochę praktyki. When we look around the room, when we look outside, we experience the world through our senses. Kiedy patrzymy na ten pokój, kiedy spoglądamy na zewnątrz, doświadczamy świata dzięki naszym zmysłom. And then we go on to make sense of what our senses have revealed to us. A potem to, co nasze zmysły nam pokazały, staramy się jakoś ułożyć sobie w głowie. Because we are trying to apprehend what is going on. Ponieważ staramy się w jakimś sensie schwytać, złapać, zrozumieć to, co się dzieje. In English we say you want to get a handle on something. Po angielsku mówimy, że do wszystkiego chcesz sobie dorobić rączkę. So if the cup is hot, then if it has a handle, it's helpful. Więc jeżeli na przykład kubeczek jest za gorący, to jak jest takie uszko, taka rączka, to pomaga. And not so popular now, but in the 1930s, people would ask, what is your name, by asking, what is your handle? I teraz to się już może nie zdarza, ale w 30 latach zamiast pytać się kogoś po angielsku, jak się nazywasz, czyli jakie jest twoje imię, używano takiego wyrażenia, jaka jest twoja rączka. Coś takiego. That's English. In English, generally, to be able to handle some things means to be able to use it properly. A po angielsku słowo handle również znaczy, że możemy coś używać w odpowiedni sposób. Możemy czymś operować, możemy coś mieć jakąś kontrolę nad czymś. So the handle is what we use to make contact between ourselves and something in the world. Więc ten uchwyt, ta rączka albo ten uchwyt, to jest coś, co używamy, żeby mieć kontakt pomiędzy sobą a czymś, co istnieje w świecie. And for us, the most common form of handle is concept. A dla nas najpopularniejszą formą uchwytu jest koncept. Having an idea of something, a name for something, allows us to have a sense of efficacy in relation to it. Wyposażając coś w jakąś ideę albo w jakąś nazwę, mamy takie poczucie, że w jakiś efektywny sposób mamy stworzoną relację pomiędzy sobą a tym przedmiotem. So in the traditional account of how we find ourselves in this world of many different entities, Więc w tradycyjnej opowieści o tym, jak my się znajdujemy w świecie, który jest pełen rozmaitych stworzeń, zdarzeń, there is the description of three stages of the development of ignorance. opowiada się o trzech fazach rozwoju nieświadomości i ignorancji. Ignorance often means that somebody doesn't know something. I ta ignorancja może na przykład znaczyć, że ktoś czegoś po prostu nie wie. But from the Buddhist point of view, ignorance is knowing too much. Ale z punktu widzenia buddyjskiego to ta ignorancja, słowo ignorancja, nieświadomość znaczy, że wiemy zbyt wiele. So the first stage of ignorance is called co-emergent ignorance. Więc pierwsza faza tej ignorancji, nieświadomości nazywa się nieświadomością współpowstającą. In which
The mind is relaxed and open, and many things are arising in it. Więc wtedy umysł jest otwarty, odprężony, pojawiają się rozmaite rzeczy w tym umyśle. Just as many reflections arise and pass in a mirror. Tak jak w lustrze pojawiają się rozmaite odbicia. The ground or basis is the openness, the emptiness of the mirror. Podstawą tego wszystkiego jest ta otwartość i przejrzystość lustra. But at a certain moment, a reflection arises which has a particular twist to it. Ale w pewnym momencie pojawia się jakieś odbicie, które ma szczególny charakter. In which this transient formation takes upon itself the idea I exist. W którym to właśnie momencie ta przemijająca jakaś forma nagle wyposaża się w taki pomysł, w taką ideę. Ja istnieję. So there's a sudden shock or trauma which brings a kind of retraction. I to jest taki rodzaj szoku, jakiegoś urazu, który powoduje wycofanie się. Oh, what is this? A co to jest takiego? So, what is this? Who am I? Co to jest takiego? Kim ja jestem? And before, subject and object are arising together. Przedtem była taka sytuacja, że przedmiot i podmiot pojawiały się jednocześnie. Like the interplay of waves on the ocean. Tak jak to, co się dzieje z falami na oceanie. Flowing towards each other, flowing away from each other. Fale płyną do siebie, fale płyną od siebie. Taking their particular formations. Formują się w taki czy w inny sposób. Yet being inseparable from the vastness of the ocean itself. A jednak są całkowicie niepodzielne z tą przestrzenią całego oceanu. But now, who am I? Ale nagle pojawia się takie coś, kim ja jestem. So there's now the sense of subject as something, someone. Pojawia się uczucie, że podmiot jest czymś, kimś. Standing in relation to the object as something. I jest też ten podmiot w relacji z przedmiotem jako czymś. Who am I is a question. Kim jestem ja jest pytaniem. Who am I in English takes 2 seconds. 2 sekundy to pytanie trwa. And it's gone. Po angielsku. You can ask it again. I już go nie ma. But it's not lasting very long by itself. To pytanie nie trwa zbyt długo. But the very formulation, who am I, sets up the sense, oh, there must be somebody here. Ale to, że formułujemy takie pytanie, who am I, czyli kim ja jestem, pojawia się też taki jakiś sens w tym wszystkim. A sens jest taki, tu musi być ktoś. Which sets in chain an ongoing inquiry. Who am I? I tu się pojawia początek takiego łańcucha pytań. Właśnie pytań pod tytułem kim ja jestem. Answer after answer is arising. I pojawiają się kolejne odpowiedzi na te pytania. I noticed that our small friend at the back is drinking from a Spider-Man cup. Nasz młody przyjaciel, który siedzi z tyłu, pije z kubka Spidermana. So maybe indeed he is truly Spider-Man. Więc być może jest on rzeczywiście Spidermanem. Being Spider-Man is a very good answer for a child trying to work out who they are. To jest bardzo dobra odpowiedź dla dziecka, które chciałoby się dowiedzieć, kim jest. I ta odpowiedź właśnie brzmi, jestem Spidermanem. In the same way, we also invent many identities for ourselves. My też sobie wymyślamy różne identyfikacje, identyfikujemy się na rozmaite sposoby, wymyślamy sobie różne postaci. So this first stage of ignorance is the arising of the formation of the separation of subject and object
which is occurring simultaneously with the non-separation of subject and object. Więc pierwszą fazą tej ignorancji, nieświadomości jest pojawienie się podziału pomiędzy przedmiotem a podmiotem, który istnieje jednocześnie z właśnie niepodzielnym przedmiotem i podmiotem. The waves and the ocean are the same. Fale i ocean to jest zupełnie to samo. But if your focus of your attention gets caught in the shape of the waves, Ale jeżeli wasza uwaga zostanie przyciągnięta przez jakiś kształt konkretnej jednej fali, this particularizing focus makes the ocean appear invisible. ten rodzaj uwagi sprawia, że nie widzicie oceanu. So if you're out by the sea sometime and you try to work out what is going on with the waves, Więc jeżeli jesteście gdzieś nad morzem i patrzycie, co się dzieje z falami, you find you have a lifetime of study ahead of you. zdajecie sobie sprawę z tego, że przed wami jest całe życie badań fali, Because the waves keep moving. ponieważ te fale się ruszają cały czas. So once this seeming separation occurs of both subject from object and subject and object together from their own ground, Więc kiedy się pojawia ta pozorna separacja pomiędzy przedmiotem a podmiotem i również oddziela się podmiot i przedmiot od własnej podstawy, you have the second level of ignorance, which is called the ignorance of identifying each appearance. pojawia się druga faza ignorancji i świadomości. Jest to określone jako identyfikacja konkretnych zjawisk. We identify things by getting a handle on them, by giving a name to them. A identyfikujemy rzeczy przez to, że wyposażamy je właśnie w taką rączkę, w taki uchwycik, czyli dajemy im jakąś nazwę. We have general names like trees. Mamy nazwy ogólne, drzewa. Inside tree we have oak trees, elm trees and so on. Wśród drzew mamy jesiony, mamy dęby i tak dalej. And then there are different kinds of oak tree. A też są różne rodzaje dębów. And then there is this particular oak tree with its history and the way its branches are and so on. Jest jakaś tam historia też związana z konkretnym drzewem, to znaczy są jakieś gałęzie. We can then find out who owns the tree, who planted the tree. Możemy się dowiedzieć, kto jest właścicielem tego konkretnego drzewa, możemy się dowiedzieć, kto zasadził to drzewo. The tree is able to support many interpretations. Ponieważ to drzewo jest w stanie znieść ogromną ilość różnych interpretacji. No matter how many interpretations we have, we never come to a final definition of the tree. I ile by tych interpretacji nie było, nigdy nie znajdziemy takiej finalnej definicji tego drzewa. If you are a painter and you want to paint the tree, Jeśli jesteś malarzem, który maluje drzewo, you have to decide from what point of view are you going to paint the tree. musisz najpierw zdecydować, z jakiego punktu widzenia malujesz to drzewo. Where you sight your easel and you start to look determines the shape of the tree for you. Decydujesz się, gdzie postawisz swoją sztalugę i jak będziesz patrzył na to drzewo, i to tak naprawdę decyduje o tym, jaki kształt to drzewo przyjmie. If you move even 1 meter away, a different view will occur. A jeżeli nawet o metr przesuniesz tę sztalugę i siebie, to wtedy widzisz zupełnie coś innego. Then you have the season that affects the leaves, the amount of light in the sky and so on. Pora roku wpływa na to, jak wyglądają liście, na ilość światła padającego na drzewo z nieba. The time of day. Pora dnia tak samo. So if it's dawn light or evening light, it's different coloration. Więc jeżeli to jest wczesny poranek albo wieczór, kolor jest zupełnie inny. And then you have your own mood. No i też jeszcze jest
twój własny nastrój. which influences how the tree impacts you. I to wpływa na to, jak to drzewo z kolei wpływa na ciebie. So your painting is not a painting of the tree, I to drzewo nie jest po prostu namalowane jako obraz drzewa, tego konkretnego jednego drzewa. it's a painting of a moment of experiencing an aspect of the tree. I na obrazie jest jakiś moment doświadczenia i jakiś aspekt tego drzewa. The tree eludes capture. Ponieważ to drzewo wymyka się schwytaniu, wymyka się jakiemuś ujęciu. So if we go to an art gallery and we see, I don't know, a beautiful Cézanne, and we see this Mont Saint-Michel that he painted many times, Pójdziemy do muzeum, spojrzymy na Mont Saint-Michel namalowane przez Cézanna wiele razy. this is not a mountain. To nie jest góra, You see paint. to jest farba. We see the paint and we think it's a mountain. Ale patrzymy na tę farbę i myślimy, że to jest góra. This is the sign that we are practicing ignorance. I to jest właśnie znak, że praktykujemy nieświadomość w tym momencie. We construct the fact that this is a real feeling of the mountain Konstruujemy taki fakt, że to jest prawdziwe uczucie tej góry. This is not in the painting, Ale to odczucie nie jest w samym obrazie. but it is revealed if we open ourselves to the painting. Ono się pojawia, kiedy my się otwieramy w stosunku do tego obrazu. The painting by itself in an empty room is not saying anything. Ponieważ to, co się dzieje w pustym pokoju, kiedy ten obraz po prostu tam wisi i nikogo tam nie ma, ten obraz nic nie mówi. The painting reveals at least some of its potential as we move towards the painting. That is to say, No, proszę. that is to say, if we give ourselves to the painting will give at least some of itself to us. I kiedy my się znajdujemy wobec tego obrazu, wtedy pojawia się jakiś potencjał, który w tym obrazie tak naprawdę istnieje, tylko dlatego, że my się zbliżamy do tego obrazu i otwieramy na możliwość tego potencjału. But even then, it's just our experience of the painting on this particular day. Ale tak naprawdę, nawet wtedy, to jest tylko i wyłącznie nasze odczucie tego obrazu w tym konkretnym momencie dnia. That is to say, our experience is always partial. To znaczy, że nasze doświadczenie jest zawsze jakąś cząstką, jest zawsze częściowe. It is participative. Jest również związane z naszym własnym udziałem w czymś. We take part in the co-emergence of the painting, of the tree. Bierzemy udział w współpowstawaniu albo tego obrazu, albo tego drzewa. If we are truly present, it is as if this moment is infinite. Ale jeżeli jesteśmy naprawdę obecni, to jest tak, jak gdyby ten moment był nieskończony. We're just open to it. Po prostu się otwieramy. There is no limit. Nie ma żadnych ograniczeń. Then it is as if the infinity of the tree and the infinity of our mind are meeting in one perfect moment. To jest coś takiego, jakby ta nieskończoność tego drzewa i nieskończoność naszego umysłu spotkały się w jednym perfekcyjnym momencie. But with ignorance, there is the confusion of infinity and totality. Ale jeśli chodzi o tę nieświadomość, ignorancję, pojawia się tutaj pomylenie nieskończoności i całościowości, totalności ze słowa. Nieskończoności i totalności. Się zaraz Lepszego okaże. słowa akurat. Because a total is something you can achieve in arithmetic. Ponieważ Suma. czy może lepsze słowo w tym wypadku to jest suma, czyli suma to jest coś, co możemy uzyskać w arytmetyce. We sum things up.
Czyli podsumowujemy wszystko. Allows us to have a definite knowledge. Co pozwala nam, żebyśmy uzyskali całkowitą wiedzę na ten konkretny temat. 2 added to 2 makes 4. 2 plus 2, 4. 4 is the total you get when 2 is put with 2. 4 to jest ta suma, kiedy 2 doda się do 2. Seeing this, there is nothing more to be done. I kiedy widzimy coś takiego, nie ma nic innego do roboty. 2 and 2 equals 4, full stop, end of story. 2 plus 2, 4, kropka i nie ma co już na ten temat więcej opowiadać. We have arrived at the end, at the conclusion. Czyli dotarliśmy do końca, dotarliśmy do finalnego wniosku. When we apply that way of thinking to the world, I kiedy ten sposób myślenia staramy się dopasować do świata, our openness, our generosity, our hospitality is turned into a violence. nasza otwartość, nasza gościnność dla świata w jakimś sensie przemienia się w rodzaj przemocy. Because the tree, the cup, the flower, the person, all escape capture. Ponieważ zarówno drzewo, jak i kubek, jak i osoba nie dają się tak naprawdę złapać i zdefiniować. We exist as excess. Ponieważ my istniejemy jako nadmiar. That is to say, no concept can ever capture you. Żaden koncept nie może złapać Ciebie jako takiego, albo w całości. Whatever you say about yourself is a lie. To, co powiesz na temat siebie, jest zawsze kłamstwem. A lie in the sense of not being complete. Kłamstwo w sensie takim, że to nie jest cała prawda. And with that sense, there is nothing to do. I z tym sensem, z tym odczuciem tak naprawdę nic nie można zrobić. Arriving at the conclusion gives a sense of power and mastery. Dojście do wniosku daje nam poczucie władzy. But this requires a non-attention to that which is beyond the definition. Ale to wymaga tego, że my nie zwracamy uwagi na te wszystkie aspekty, które są poza definicją. And of course it's easier to apply a definition when you don't know the person. A najłatwiej jest coś zdefiniować, kiedy na przykład nie znasz tej osoby. So with the anti-immigration political parties in Britain, Więc na przykład jeśli chodzi o partie polityczne w Wielkiej Brytanii, które są przeciwne imigracji, you hear a lot of dogmatic statements about what immigrants are and what their intentions are. słyszymy bardzo dużo stwierdzeń dogmatycznych na temat tego, kim są imigranci i jakie mają zamiary. So that people who have never been met, never been encountered, can be fully known. Czyli ludzie, których się w ogóle nigdy nie widziało na oczy, są już całkowicie poznani. And any factors of their existence which don't fit inside the definition become irrelevant. A wszystkie cechy ich istnienia, które są poza tą dogmatyczną definicją, są zupełnie nieistotne. Of course, we can see that this is a very dangerous way of thinking. No i dostrzegamy, że to jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Because what it means is that by having a clear sense of the shape of the other person, To znaczy, że jeżeli mamy bardzo jasne pojęcie na temat kształtu tej osoby, they become a means to an end. one zaczynają być tylko środkiem do celu. Something that can be used in order to achieve some purpose of ourselves. Czyli czymś, co może być użyte tylko po to, żeby uzyskać coś, co jest naszym własnym celem.
But when we see a person as an end in themselves, Ale jeżeli patrzymy na osobę jako koniec, jako Cel sam w sobie. sens sam w sobie, there is no end to them. wtedy tak naprawdę nie możemy ich w żaden sposób, nie możemy tego sensu ograniczyć, Because we find that they are infinite. ponieważ oni są nieograniczeni. When you have a friend and you like your friend and you're open to them, you want to have more and more experiences of them and with them. Jeżeli masz przyjaciela i lubisz tego przyjaciela, jesteś otwarty na tę przyjaźń i na tego przyjaciela, chciałbyś mieć coraz więcej rozmaitych doświadczeń związanych z tą osobą. Because they have more that can be revealed. Ponieważ mają dużo więcej w sobie rzeczy, które tak naprawdę mogą się pojawić. But when you totalize, when you sum something up, then you get a real handle on it. Ale jeżeli traktujecie tę sytuację jako sytuację, w której się uzyskuje jedną, jedyną sumę, wtedy łatwo Wam jest znaleźć ten jeden konkretny taki uchwyt. And your relationship with it becomes technical. I w związku z tym uchwytem ta relacja pomiędzy Wami zaczyna być czysto techniczna. One of the many wonderful areas of human culture is cooking. Jedną z cudownych miejsc w kulturze ludzkiej jest gotowanie. Cooking starts with basic ingredients. A gotowanie zaczynamy od podstawowych składników. Tomatoes, eggs, olive oil and so on. Pomidory, jajka, oliwa itd. And yet different chefs prepare so many different possibilities. A jednak różni szefowie kuchni potrafią z tego zrobić tak różne rzeczy. There is no end to the tomato. Nie ma w zasadzie końca, jeśli chodzi o pomidory. You can fry it, boil it, steam it, take the skin off. Można gotować, można smażyć, można parować, można zdejmować skórkę. The limit of the tomato is the limit of your mind. I tak naprawdę skończoność pomidora jest tylko i wyłącznie skończonością Twojego własnego umysłu. It's a basic principle that operates in every part of life. Our neurosis is a kind of recipe. I to jest podstawowa recepta, która pojawia się w zasadzie w każdym aspekcie życia, czyli że nasza neuroza, nasz neurotyczny charakter, nasz neurotyczny sposób myślenia jest rodzajem przepisu kulinarnego. And according to this recipe we cook the world. I według tego przepisu my gotujemy sobie świat. So if we are very neurotic, if we have a lot of particular anxieties and obsessions, Jeśli jesteśmy ogromnie neurotyczni, jeżeli mamy masę lęków, jeżeli mamy masę obsesji, we give ourselves big plates of the same food every day. wtedy przygotowujemy sobie ogromne talerze tej samej strawy codziennie. Although the ingredients of the world could be cooked in many different ways. Chociaż tak naprawdę składniki świata mogłyby być przygotowywane i gotowane na bardzo wiele innych sposobów. So this is the problematic of totalizing knowledge. I to jest ten problem, który się właśnie pojawia wtedy, kiedy usiłujemy sumować naszą wiedzę. Where we know who we are, we know who other people are, we know what objects in the world are. Wiemy, kim my jesteśmy, wiemy, kim są inni ludzie, wiemy, czym są przedmioty, które nas otaczają w naszym świecie. And our life then becomes very narrow. Wtedy nasze życie mocno się zawęża. And this leads into the third level of ignorance, which is the ignorance of the stupidity of not understanding karma. I to nas prowadzi do trzeciej fazy nieświadomości, ignorancji, którą się nazywa głupota niezrozumienia karmy. Karma essentially speaks to the dynamic nature of the world. Karma tak naprawdę mówi o dynamicznym charakterze świata. Can you shout that they can come and sit here? Hello? Can put the mat down now.
karma basically means activity, Karma to znaczy działanie, which indicates that moment by moment we are moving in the world, subject interacting with object. I to też znaczy, że z chwili na chwilę my działamy w świecie i to działanie jest związane z przedmiotem i podmiotem. And that these actions have consequences. I że te działania mają swoje konsekwencje. The consequences are not the immediate result, but a longer term manifesting of the consequences of our orientation in the moment of the initial action. I te konsekwencje nie mają bezpośredniego rezultatu, ale mają rezultaty, które są odłożone w czasie. That is to say, when we act in a generous way, there's a feeling of openness to the other person. Kiedy na przykład działamy w jakiś sposób otwarty na inną osobę, szczodrobliwy. And when we act in a selfish way, there is more self-reference and more restriction in our movement towards the other. To jest co innego niż kiedy działamy w sposób bardziej samolubny, kiedy zaczynamy się zamykać i kiedy jest zupełnie inna relacja pomiędzy nami a tą drugą osobą. When the focus of our attention is captured by the particularities of this situation and we're not thinking of the longer term consequence. I kiedy nasza uwaga jest skupiona na bardzo konkretnych aspektach tej właśnie sytuacji, która się teraz dzieje i nie bierzemy pod uwagę, ani też nie myślimy o długoterminowych skutkach tej sytuacji, then we find ourselves acting with the sense of total righteousness or entitlement. Wtedy okazuje się, że działamy z uczuciem absolutnej pewności siebie i absolutnego przyzwolenia na wszystko, co robimy. As if we could have complete knowledge of the proper interpretation of the situation. Tak, jak gdyby była możliwa jakakolwiek całkowita wiedza na temat wszelkich aspektów tej konkretnej sytuacji. For example, we have the Greek economy. Na przykład gospodarka Grecji. At least we don't have it. We're happy that they have it. To nie jest nasza gospodarka i bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że to jest grecka gospodarka. But Germany is thinking, oh my God, we also have the Greek economy. Ale Niemcy myślą, ojej, my też mamy tę grecką gospodarkę. Because we have lent them a lot of money. Ponieważ myśmy im pożyczyli bardzo dużo pieniędzy. And they are not going to pay it back. A oni tego nie zapłacą z powrotem. They are bad, lazy people who give us nice holidays. Są źli, są leniwi i umożliwiają nam przyjemne spędzanie czasu w czasie wakacji. So we should put the squeeze on them. Więc powinniśmy ich tak trochę przycisnąć. Because we, the German people, are hard working. Ponieważ my, Niemcy, pracujemy ciężko. The money in our pocket comes from the sweat of our brow. A pieniądze, które mamy w naszej kieszeni, pochodzą z potu, który się leje z naszego czoła. But the Greek people, they laugh and sing and have a good time, and they still want to have money in the pocket. A ci Grecy to śmieją się, śpiewają coś tam i też chcą mieć mimo wszystko te pieniądze w kieszeni. And now they are in trouble and they want more money. Teraz są w kropce i chcieliby jeszcze więcej pieniędzy. Lazy, ungrateful, greedy. Niewdzięczni, leniwi i chciwi. Finished. Koniec historii. But if we do that, there are consequences for the Eurozone. Ale jeżeli zrobimy coś takiego, wtedy są konsekwencje dla całej Zjednoczonej Europy. So in English we have a saying, don't cut your nose off to spite your face. Po angielsku jest takie powiedzenie, nie odcinaj sobie nosa, żeby zrobić na złość swojej twarzy. So if Greece is in the Eurozone,
then holding hands in a big circle, we're one happy family. Jeżeli Grecja jest w strefie euro, to my jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. And in every big family, there's always at least one person who's a big delinquent. Ale w każdej dużej rodzinie jest jakaś jedna osoba, która jest czarną owcą. So you can see, in the immediate situation, according to the frame of proper economic activity, Greece should be punished. Czyli w tej konkretnej sytuacji, według odpowiednich zasad związanych z gospodarką, Grecja powinna być ukarana. But the pleasure of that clarity of this is right and this is wrong, Ale ta przyjemność z tego bardzo prostego stwierdzenia, że to jest dobrze, a to jest źle, would be very costly. Kosztowałoby bardzo wiele. So there are long-term consequences. Więc są konsekwencje długoterminowe. What shall we do? Co powinniśmy zrobić? This is very helpful, because it means you can't rush into a decision. I to w zasadzie jest bardzo pomocne w tej sytuacji, ponieważ znaczy tylko, że nie możemy się śpieszyć z decyzją. Act in haste, repent at leisure. Act in haste. Repent at leisure. At leisure. Meaning takes while. Czyli działaj w pośpiechu i miej bardzo dużo czasu, żeby potem tego żałować. Co nagle to podjęło. Co nagle to podjadę. So, in karma, this is the general principle. When we are engaging in an activity, if we decontextualize it, then we seem to have a particular clarity, a total clarity. Więc karma jest takim rodzajem spojrzenia, który mówi, że jeżeli działamy, if we decontextualize, if we just cut this action out from its surrounding environment, jeżeli staramy się odciąć konkretną sytuację, zdekontekstualizować ją, odciąć ją od konkretnego otoczenia, w jakim ona się odbywa, then we can act as if we really know what is going on. Wtedy działamy na takiej podstawie, że wydaje nam się, że świetnie wiemy, co jest grane. The thief has to believe he's not going to get caught. A złodziej musi wierzyć w to, że na pewno nikt go nie złapie. Knowing that there are many prisons full of thieves, a wiedząc, że jest bardzo dużo więzień, które są pełne złodziei, could limit the thief's enjoyment in thieving. Nie mógłby mieć takiej przyjemności kradnąc to, co kradnie. Because I hope for success. Ponieważ ja mam nadzieję, że odniosę sukces. I'm confident that I will be successful. A ja wręcz jestem pewny, że odniosę ten sukces. But if I'm not, there is a big consequence. Ale jeżeli nie odniosę tego sukcesu, wtedy konsekwencje są ogromne. So the understanding of karma means to keep opening the view about where you are. A więc zrozumienie karmy polega na tym, żeby otwierać coraz szerzej świadomość tego, gdzie tak naprawdę się znajdujemy. So, in an ordinary level, we might start with the notion other people are other people. Więc na poziomie zupełnie zwyczajnym, przeciętnym moglibyśmy zacząć od takiego pojęcia, że inni ludzie to są po prostu inni ludzie. They are just somebody. Są tam kimś. And as such, they are nobody for me. Czyli w zasadzie dla mnie to niespecjalnie oni mają jakieś znaczenie. And so I can do what I like with regard to them. Więc jeśli chodzi o tych innych ludzi, to ja mogę w zasadzie robić co chcę. This is a very narrow view. I to jest bardzo wąskie spojrzenie. So, for example, in Mahayana Buddhism, W buddyzmie Mahayany na przykład we take up the thought that we have been born many, many times. Uznajemy, że już bardzo wiele razy się rodziliśmy. And in each life we had a mother. I że w każdym życiu mieliśmy matkę. In fact, we've been born so many times that every single sentient being has at one time been our mother. A nawet tyle razy się już rodziliśmy, że tak naprawdę każda czująca istota
była w którymś momencie naszą matką. Our mothers fed us, clothed us, cleaned our bodies, and so on. A nasze matki karmiły nas, ubierały nas, myły nas i tak dalej. In order to protect us, they may even have done some bad things. A być może nawet po to, żeby nas ochronić, robiły jakieś rzeczy niedobre. They may have stolen to feed us. Mogły na przykład kraść, żeby nas nakarmić. So if you take this mode of thinking to its logical conclusion, Więc jeżeli logicznie podchodzimy do tego sposobu myślenia, all the difficulties of all sentient beings have arisen as a consequence of the actions they made out of their love for me. wszystkie trudności, które mają osoby czujące, są tak naprawdę konsekwencją tego, co zrobiły w związku z miłością do mnie samego. Therefore, I am always already connected with everyone. Więc ja jestem zawsze już połączony z każdą osobą. I cannot say that you are a stranger. Więc nie mogę powiedzieć, że jesteś obcy. I cannot be indifferent to you because you have been my own mother and have taken care of me. Więc nie mogę być w stosunku Ciebie zupełnie obojętny, ponieważ Ty byłeś moją matką i troszczyłeś się o mnie. So when we go towards another sentient being, we go from the position of debt. Więc kiedy zwracamy się do jakiejś innej osoby czującej, robimy to ze stanowiska już jakiegoś długu, który mamy w stosunku do tej osoby. And therefore should be grateful of the opportunity to repay some of the kindness we have already received. Więc powinniśmy być wdzięczni za możliwość odpłacenia się za tę miłość, za tę dobroć, którą kiedyś otrzymaliśmy. That is a very radical reframing of your orientation in the world. I to jest bardzo radykalna reformacja w stosunku do waszej orientacji w tym świecie. It's starting with an infinite inclusion. Zaczyna się od nieskończonej gościnności, od nieskończonego otwarcia się na wszystko. It's dissolving the boundary between self and other. I rozpuszcza tę taką granicę pomiędzy sobą samym a kimś innym. Knowing that you have been for me, I am for you. Wiedząc, że Ty byłeś kiedyś dla mnie, ja jestem teraz dla Ciebie. Being for you is not a sacrifice. A to bycie dla Ciebie wcale nie jest jakimś rodzajem poświęcenia. It's a interplay. It's a wave moving back. Jest to po prostu jakiś rodzaj takiej nieskończonej, poruszającej się fali, która wraca do Ciebie. And in Buddhism there are many, many different kinds of practices designed to open our frame of vision to see that everything which arises is our own world. I w buddyzmie jest bardzo dużo praktyk, które są po to, żeby otworzyć się na taką wizję, że wszystko, co się pojawia, jest naszym własnym światem. Because as we move through these three modes, separation of self and other, more and more identification of different things out there and different aspects of me, and then a blindness of my own self-concern. Kiedy się poruszamy przez te trzy fazy, czyli rozdział pomiędzy sobą a kimś innym, separation. The second is seeing more and more details of entities, self-existing entities out there. Dostrzeganie coraz większej ilości skończonych, pełnych, całkowitych istnień i zjawisk. With a paralleling of many different true aspects of myself. I trzecie, znajdowanie coraz większej ilości różnych aspektów siebie samego, konkretnych, skończonych też. And then we have the third level of the self-absorbed, me-first orientation.
I trzeci, czyli ta skierowana całkowicie tylko na siebie orientacja, że ja jestem pierwszy, ja jestem najważniejszy. These three domains which dominate our existence are conceptual based. Te trzy domeny, które tak naprawdę dominują naszą egzystencję, nasze istnienie, są oparte na jakichś konceptach. Self and other are concepts. Ja sam i ktoś inny to jest koncept. Breathing in and out, we see that we are inseparable from the world. Oddychając, wdychając, wydychając, widzimy, że absolutnie nie ma żadnej granicy pomiędzy nami i światem zewnętrznym. Now, in the general field of Buddhism, there are methods for loosening these binding cords of ignorance. W ogólnym buddyzmie są metody, żeby rozluźnić te sznury, które wiążą nas tego typu niezrozumieniem, tego typu ignorancją. Techniques and methods which are reliant on concepts themselves. To są techniki i metody, które tak naprawdę są oparte na jakichś konceptach. So we have the paths of renunciation. Więc mamy na przykład ścieżkę wyrzeczenia, in which we see that the world is full of dangerous temptations and we try to live in isolation from that. kiedy widzimy, że świat jest pełen bardzo niebezpiecznych pokus, a my staramy się żyć w jakiejś izolacji od tych pokus. Then we have the paths of inclusion, the Mahayana path of trying to soften and warm the connectivity we feel with all beings. Potem mamy tę ścieżkę Mahayany, czyli ścieżkę, w której staramy się otworzyć i jak gdyby połączyć, być jedną wielką wspólnotą ze wszystkim, co istnieje. And in the Mahayana system, the warmth of compassion arises in conjunction with the appreciation of the emptiness of all sentient beings. I w systemie Mahayany to ciepło współczucia pojawia się równocześnie z with the awakening to the emptiness of all sentient beings. ze zrozumieniem, z oświeceniem w sprawie pustki wszystkich czujących istot, charakteryzującej wszystkie czujące istoty. Through emptiness, we are on this level, we are focusing on the second level of ignorance. That is to say, the imputation that the concepts we apply to an object, including people, somehow can define a true essence of them. I przez tę jakby przezroczystość tej pustki the concept seems to define a true essence in the person. Staramy się zobaczyć, że ten koncept Mamy wrażenie, że ten koncept określa... Mamy wrażenie, że koncept definiuje osobę jako taką po prostu, a tak naprawdę definiuje jej jakąś prawdziwą esencję. So just as when we look at a tree and then walk around it and we see that from each angle a new tree is revealed. Jak na przykład chodzimy wokół drzewa i patrząc na to drzewo widzimy, że z każdego kąta widzenia widzimy zupełnie inny aspekt tego drzewa. And that we live with this strange paradox that it is undeniable that there is a tree. I żyjemy z takim paradoksem, że niewątpliwie jest drzewo. And a tree would indicate one tree. A to jedno drzewo to jest jedno drzewo tylko. Yet when we look at that tree, we find 1,000 trees. Ale patrzymy na to drzewo i nagle widzimy, że tam jest w zasadzie 1000 tych drzew. In the same way, when we have one person, I w ten sam sposób, kiedy mamy jedną osobę, when we attend to them, when we pay attention, kiedy zwracamy prawdziwą uwagę na tę osobę, we find that that one person is 1,000 people.
rozumiemy, że ta jedna osoba jest tak naprawdę tysiącem osób. They have different thoughts, feelings, moods, states of health, and so on. Mają rozmaite myśli, mają rozmaite odczucia, mają rozmaite sytuacje, które są związane z ich zdrowiem itd., itd. And so we start to see that this totalizing turn of our conceptualization I zaczynamy dostrzegać, że ten sumujący aspekt naszej chęci do konceptualizacji wszystkiego, instead of it being a path to truth and definite knowledge, zamiast tego, żeby była to prosta droga do prawdy i do całkowitej wiedzy, is in fact deluding and confusing. jest tak naprawdę czymś, co nas sprowadza na manowce. Because it operates to hide the richness and complexity of the world from us. Ponieważ ukrywa w jakimś sensie przed nami bogactwo i wielorakość świata. That is to say, ignorance creates an illusory sense of the simplicity of manifestation. Niewiedza, ignorancja tworzy bardzo nieprawdziwy sens, nieprawdziwą świadomość tego, że to, co się pojawia wokół nas jest jakieś całkowite i kompletne. This problem is manifest with politicians. Ten problem wyraźnie też widać w sprawach polityki. You cannot be elected if you don't tell lies. Jeżeli nie będziesz mówił kłamstw, to nikt cię nie wybierze. The most basic lie you have to tell is, I know what I'm doing. Podstawowe kłamstwo, podstawowym kłamstwem twoim jest to, że zawsze mówisz, że ja wiem, co ja robię. If a politician says, I don't know what I'm doing, Bo jeżeli polityk powie, że nie wie, co robi, we don't say bravo for telling the truth. We say, to nie klaszczemy mu za prawdomówność, tylko po prostu go nie wybieramy. why is this the case? Dlaczego tak się dzieje? Because we want lies. Ponieważ my życzymy sobie kłamstwa. When we're children, we want to be a princess or a Spider-Man. Kiedy jesteśmy dziećmi, chcielibyśmy być albo księżniczką, albo Spider-Manem. When we can no longer sustain these kind of fantasies, A w momencie, kiedy już tego rodzaju fantazje nie mają racji bytu, we find new lies and deceptions to believe in. znajdujemy sobie nowe kłamstwa i nowe złudzenia, w które chętnie będziemy wierzyć. Because a belief simplifies the world. Ponieważ tego typu wiara upraszcza świat. But the world is beyond simplification. Ale świat nie może być uproszczony. Simplification is a violence. Ponieważ to uproszczenie to jest tak na przykład, to jest rodzaj przemocy w stosunku do świata. Oh, this sounds very unpleasant. Ojej, to jest bardzo nieprzyjemna jakaś rzecz. Because if everything is very complex and changing, Ponieważ jeżeli wszystko jest bardzo skomplikowane, wielorakie i cały czas się zmienia, I'm going to feel overwhelmed. to być może jest to dla mnie po prostu za dużo. I can't work it out. Nie mogę tego zrozumieć w jakiś sposób, uprościć dla siebie. There's too much going on. Za dużo się dzieje. Unless I apply my selective attention, Jeżeli, chyba że moja uwaga będzie bardzo ostro skierowana na jakąś jedną rzecz and ignore a lot of what is going on, i będę kompletnie ignorował i nie zwracał uwagi na całą resztę, I'm just going to be overwhelmed. to jeżeli tak się nie stanie, to po prostu ja sobie nie dam rady z tym wszystkim. Who are you? Ale kim ty jesteś tak Who naprawdę? is the one who is going to be overwhelmed? Kto będzie tym kimś, kto sobie nie da rady? Me. Ja. I'm like this. To ja jestem ja. So, the one who is going to be overwhelmed is the definition of yourself. Więc tak naprawdę definicją tego, kim ty jesteś, to jest ten, kto sobie nie da rady. So,
The trick here is, as you loosen your sense of the definition of objects in the world, you also have to loosen the definition of yourself. A ta podstawowa sztuczka to polega na tym, że jeżeli rozluźniacie sobie troszkę te takie bardzo konkretne definicje na temat różnych rzeczy w świecie, musicie też sobie jednocześnie rozluźnić definicję tego, kim wy tak naprawdę jesteście. It's not just that everything out there is empty, but we also are empty. Ale to nie jest tak, że to wszystko jest jakoś tam puste naokoło, ponieważ my tak naprawdę też jesteśmy pustką. Empty in the Buddhist sense is not a lack. W sensie buddyjskim pustka to nie jest brak, But it is the potential to manifest many different possibilities. to nie jest niedostatek, to jest potencjał, możliwość, żeby pojawiały się wszelkiego rodzaju nowe możliwości. Empty means empty of defining essence. Pusty to znaczy pozbawiony esencji, która definiuje. Empty of self-substance. Pozbawiony substancji własnej. So, the complexity of the world can be received in our infinity. Więc nieskończoność świata może być przez naszą nieskończoność odebrana. But we live in a world where the general organizing belief at the moment is more information makes you more secure. Ale żyjemy w takim świecie, gdzie jednym z podstawowych wierzeń dzisiejszych jest wiara w to, że im więcej informacji, tym bezpiecznie się czujemy. We are used to the idea that the CIA is everywhere, checking things out. Na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że CIA jest wszędzie i wszystko sprawdza, bada, ze wszystkiego sobie zdaje sprawę. Then people are suddenly shocked. Oh, the Germans are also looking into other people's underwear. A tu nagle się pojawia taka szokująca wiadomość, że Niemcy też zaglądają ludziom w majtki. Don't they trust us? Are we not allies? A co, oni nas nie ufają nam? Nie jesteśmy nie jesteśmy w sojuszu? No, we need to get more information. Nie, musimy więcej informacji mieć. More secret police. Musimy mieć więcej tajnej policji. Bigger computers. Większe komputery. The enemy within. Wróg wewnątrz nas samych. People are the enemy of the state. A ludzie są wrogiem państwa. The state welcomes all people, but some people are enemies of the state. Państwo jest otwarte na wszystkich, ale niektórzy ludzie są wrogami tego państwa. Therefore, the state has to examine the status of people. W związku z tym państwo musi się bardzo mocno interesować tym, co ci ludzie robią. By knowing about you, we will protect you. Jeżeli wiemy dużo rzeczy na twój temat, będziemy mogli cię chronić. If we have a file on you, this is for the benefit of all. Jeżeli mamy na ciebie cały folderek, to jest tylko dla dobra wszystkich osób, innych osób. Many European countries have had long years under these kind of regimes. I w wielu krajach europejskich bardzo wiele lat upłynęło przy tego rodzaju układzie politycznym. The problem is, how do you get accurate information about a person? Ale problem jest taki, jak dostać prawdziwą, celną informację na temat jakiejś osoby. If a tree which can't walk has 1000 aspects, how much more complicated is a person? Jeżeli drzewo, które nie może spacerować, ma 1000 aspektów, to o ileż więcej aspektów ma osoba. That's why, if possible, we need to encourage children to inform on their parents. Więc jeżeli to jest możliwe, to powinniśmy zachęcić dzieci, żeby kablowały na swoich rodziców. This is the mad logic of believing that knowledge about something is the same as opening to the revelation of the being of the other. Jest to ta szalona logika, która sprawia, że wierzymy, że jakaś wiedza na jakiś temat to jest również wiedza na temat tego, kim my naprawdę jesteśmy.
So from the Buddhist point of view, the accumulation of a lot of information is not necessary. Z punktu widzenia buddyjskiego akumulacja ogromnej ilości informacji jest niekonieczna. Because what it does is it builds up a conceptual edifice. Ponieważ wszystko, co się z tego powodu dzieje, to taka budowa, która buduje ogromny budynek pewnego rodzaju, złożony z pewnego rodzaju koncepcji, Which operates as a kind of parallel world to the immediacy of interaction. który to budynek istnieje w świecie równoległym do tej bezpośredności świata, w którym rzeczy się tak naprawdę dzieją. And information about people becomes a preoccupation. A informacja na temat ludzi zaczyna być czymś, co robi się jakimś rodzajem manii. It's nice to get things. Fajnie jest mieć różne rzeczy. Now I have a nice mug of tea, Mam kubeczek z herbatą and I'm happy to have my tea. i cieszę się, że mam herbatkę. I have my tea, Mam herbatkę, but the cup has me. ale ten kubeczek ma mnie. Because before I had a free hand, Ale przedtem miałem wolną rękę. I was free to scratch my head. Mogłem się podrapać w głowę. Now holding the cup of tea, scratching my head's a little dangerous. Teraz trzymam sobie kubek w ręku i jeżeli będę chciał się drapać w głowę tą samą ręką, to jest lekko niebezpieczne. This is an obvious basic principle. I to jest jedna z podstawowych zasad. Whenever we possess something, that something also possesses us. Kiedy mamy jakąś własność, to ta własność również ma nas w swojej ręce. And as we build up a sense of ourselves, Kiedy konstruujemy, budujemy jakiś sens tego, kim my jesteśmy, there is a confidence that can come with that. Z tym jest związany pewien rodzaj pewności, zadowolenia, But at the same time, there is an entrapment. ale to jest również związane z jakimś rodzajem pułapki, która się pojawia. So, when we're thinking about emptiness, Więc kiedy myślimy o pustce, it means the lack of foreclosure in this moment. chodzi nam o to, żeby nie kończyć, nie finalizować każdego konkretnego momentu. That is to say, each moment is open. To znaczy, każdy moment powinien pozostać otwarty, If we are here, jeżeli jesteśmy tutaj. the more we formulate ourselves, the more restricted our movement. Im bardziej staramy siebie uformować, tym bardziej nasze ruchy są ograniczone. Which means, in being myself, I move towards the world, carrying the prepositioning of my own tendency. Będąc sobą samym, ja idę w stronę świata z bagażem tego, jakie są moje z góry ustalone tendencje. This is the implication of karma. I to jest to, o co chodzi w pojęciu karma. That we are formed from the consequences of previous actions. Że jesteśmy uformowani przez konsekwencje tego, co się już kiedyś stało, to, co myśmy zrobili kiedyś. And so now our tendencies and our personalities and our habits limit our capacity to act in the moment. Więc nasze tendencje, nasza osobowość i to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, tak naprawdę ogranicza możliwość naszego działania w tym konkretnym momencie. Because we are always starting with ourselves. Ponieważ zawsze zaczynamy od siebie samych. And from me being me, I move towards the world. Więc poczynając od tego, że ja jestem sobą, ja jestem ja dopiero wtedy zaczynam tę swoją drogę w stronę świata. But the past is gone. Ale przeszłości już nie ma. The importation of the tendencies or habits from the past is our own activity. We are doing this.
zaimportowaliśmy sobie nasze tendencje i to, co się zdarzyło w przeszłości. I to jest jak gdyby powód tego, co robimy właśnie. In particular, the sense of the absolute separation of self and other. Łącznie z tym podstawowym poczuciem, że jest absolutny rozdział pomiędzy sobą samym a innymi. Really investigating the emptiness of ourselves and the emptiness of the field, of all the objects and people in the world, we see that the first level of ignorance is dissolving. Ale kiedy rzeczywiście przyglądamy się tej pustce siebie samych i pustce tego i tych, którzy nas otaczają, jeżeli rzeczywiście skupimy na tym uwagę, widzimy, że ten pierwszy poziom ignorancji, pierwszy poziom nieświadomości zaczyna się powoli rozpływać sam z siebie. Because it's by our availability that we experience the welcome of the world. Ponieważ tylko dzięki naszej otwartości jesteśmy w stanie doświadczyć gościnności świata. For example, if there is a party, Powiedzmy sobie, że jest jakieś przyjęcie. there's some music playing, Gra muzyka, maybe one or two people start to dance, ktoś tam zaczyna tańczyć, other people are looking at them and then maybe gently swaying to the music. ktoś się im przygląda, zaczynają się tak trochę kiwać w takt muzyki, And then maybe the feet start to move a little bit. może zaczynają się troszkę ich stopy poruszać, And then a good song comes on and the whole body starts to move. pojawia się nowa piosenka, dobra piosenka i całe ciało zaczyna się ruszać. This is like somebody going to the sea and putting the foot in and realizing the water is a bit cold, but they still want to swim. To jest coś takiego jak wtedy, kiedy na plaży wkładamy stopę do wody, jest troszeczkę taka zimna, ale jednak mamy ochotę na to, żeby się przepłynąć. Gradually they find themselves really in the water. No i prędzej czy później jednak jesteśmy w wodzie i płyniemy. There's a certain tilting point where you give yourself into the music. Więc jest taki jakiś punkt, w którym przechodzimy pewien moment i zaczynamy się rzeczywiście oddawać tej muzyce. Experiencing the supportive welcome of the music, you can allow your body just to follow it. Więc w momencie, kiedy nagle otwieramy się na to, jak ta muzyka brzmi, otwiera się również ruch naszego ciała. And when that flows well, there's no real difference between your body and the music. I kiedy jesteśmy w tym rytmie, w tym tempie, w tym co się dzieje z muzyką, wtedy nasze ciało się nie różni wcale, rytm naszego ciała nie różni się od rytmu muzyki. There's a mutuality that you are dancing to the music, but also the music is dancing you. Jest taka wzajemność, że ty niby tańczysz w rytm muzyki, ale w jakimś sensie też ta muzyka tańczy tobą. So from the Buddhist point of view, this is an example of the unification of wisdom and compassion. Z punktu widzenia buddyjskiego to jest przykład zjednoczenia mądrości i współczucia. By letting go of your self-preoccupation, Więc pozbywamy się własnych uprzedzeń. you have the receptivity that allows yourself to be taken into the world. I wtedy otwieramy się i to pomaga nam, pozwala nam być otwartym, być częścią świata. Compassion is connectivity and communication. Współczucie to jest jakiś rodzaj łączności, rodzaj porozumienia. When we are with the other, then our resources become available to them. Jeżeli jest porozumienie z tym kimś innym, wtedy to, co my możemy zaoferować, jest dostępne dla tego kogoś innego. And our relatedness moves beyond arithmetic. I ta relacja, to w jaki sposób ta interakcja się odbywa, jest całkowicie pozbawiona takich cech finalnej sumy arytmetycznej. Beyond trade. I nie chodzi tutaj już wtedy o żaden handel.
In terms of work, of course, we give our time or our activities and we get money in return. Jeśli chodzi o pracę, to rzeczywiście jest tak, że my poświęcamy swój czas, poświęcamy to, co robimy, dostajemy za to jakieś pieniądze. And we have to work out whether it's a fair amount of money for the energy and skills we bring. No i zawsze musimy się zastanowić, czy ta ilość pieniędzy jest odpowiednia za tę ilość energii i ilość naszych umiejętności, które z kolei my oferujemy. But having made that agreement, we then have to relax into it. Ale jeżeli już tego typu układ został ustalony, wtedy możemy się w tym układzie czuć bezpieczni i odprężeni. Because if we're always thinking, oh, this is not good, I don't get respect from my employer and so on, life is miserable. Jeżeli zawsze myślimy, że to nie jest za dobra relacja, mój szef mnie nie szanuje i tak dalej, życie się staje nie do zniesienia. So self-forgetfulness is the basis of freedom. Więc zapomnienie o sobie samym jest podstawą wolności. But of course, on one level this doesn't sound right. Ale w jakimś konkretnym poziomie to nie brzmi za słusznie. If I'm not looking out for myself, people will take advantage of me. Ponieważ jeżeli ja nie dbam o siebie samego, to na pewno ktoś mnie wykorzysta. Therefore, anxious arousal, attention to danger seems to be the required stance for life preservation. Więc postawa takiego wewnętrznego niepokoju, który przewiduje jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, wydaje się odpowiednią postawą dla ochrony własnego istnienia, własnego życia. But there are so many factors in the world which could cause harm. Ale jest tak wiele różnych aspektów świata, które naprawdę mogą nam zaszkodzić, są niebezpieczne dla nas. When we are anxiously looking, we're already mobilizing a selective attention. Kiedy patrzymy z niepokojem, wtedy na pewno mobilizujemy naszą bardzo jednostkową uwagę, bardzo wąskie spojrzenie. And paradoxically, when we're relaxed, the panoramic vision that opens with that is able to receive more movement, more sense of the changing pattern of factors in the field. Ale jednak, kiedy jesteśmy odprężeni, wtedy ta szersza wizja, która się z tym wiąże, pozwala nam, że widzimy dużo więcej z rzeczy również niebezpiecznych, które mogą się pojawić w świecie. This is a principle that you find in all the schools of martial arts. I to jest jedna z zasad, które mamy we wszystkich szkołach sztuk walki. To not polarize, to not make into opposites stillness and movement. Po pierwsze, nie staramy się tworzyć tego przeciwieństwa pomiędzy ruchem i bezruchem. Stillness is the basis of movement. Ponieważ bezruch jest zawsze podstawą ruchu. When we are still, we are most receptive to movement in the field. Kiedy jesteśmy w bezruchu, wtedy jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, co porusza się w naszym polu. This movement then allows us to move in response. I to, co się rusza, pozwala nam zareagować i poruszyć się w odpowiedni sposób w odpowiedzi na to. And the question then is, what gets in the way of our movement from stillness to movement? I pytanie jest takie, czy jest coś, co przeszkadza naszemu rozwoju naszego ruchu od bezruchu do ruchu? There's a very beautiful scene in Kurosawa's film The Seven Samurai. Jest taka piękna scena w filmie Kurosawy Siedmiu Samuraj, in which this experienced samurai is challenged by someone who feels
he's going to be victorious. gdzie doświadczony samuraj jest wyzwany przez kogoś, kto uważa, że zwycięży ten pojedynek. So they have a first encounter with sticks. Więc mają pierwsze zetknięcie się, Starcie na kij. starcie na drągi. In the experience, samurai says, yeah, I won. I ten doświadczony samuraj mówi, no to ja zwyciężyłem. The other guy says, no. A ten mówi nie. He draws his sword. I wyjmuje miecz. The experienced samurai says, don't do this. A ten doświadczony samuraj mówi, tego to nie rób. Come on, come on. No i ten cały czas do niego tam uderza. And 1 second later, he's dead. I sekundę później jest martwy. The experienced samurai is completely relaxed. A ten doświadczony samuraj jest całkowicie zrelaksowany. The agitated warrior is agitated, ready. Ten wojownik jest w stanie takiego wysokiego podniecenia, jest gotowy. But this readiness, because it's aroused, is a preoccupation. Ale ta gotowość, ponieważ jest nerwowa, ponieważ jest napięta, jest tak naprawdę jakimś rodzajem już uwagi skupionej tylko na jakiejś jednej bardzo konkretnej rzeczy. Which interrupts the flow of movement. A tego rodzaju skupienie zawsze przeszkadza swobodnemu przepływowi wszelkiego ruchu. The relaxed samurai has no interruptions in himself. A ten, który jest zrelaksowany, odprężony, nie ma tego typu tendencji do jakichś takich blokad. So the body moves, the sword goes through the other person and is back in the scabbard before the other person falls. Jego ciało się porusza w taki sposób, że pojawia się w jego ręku miecz, który przebija tę drugą osobę i zanim tamten padł na ziemię, miecz jest z powrotem schowany do pochy. And this is a very helpful instruction on the nature of anxiety. I to jest bardzo dobra instrukcja, jeśli chodzi o naturę lęku, niepokoju. In fact, that whole film, The Seven Samurai, is a study in anxiety. Cały ten film, Siedmiu Samuraj, jest studium niepokoju. That there is the subject, the object, and fear operating between the two. Jest przedmiot, jest podmiot, a pomiędzy nimi działa strach. And if you try to deal with fear by pride, you put another obstacle in between the two. A jeżeli starasz się traktować ten strach jeszcze dodatkową dawką dumy, pojawia się następna gigantyczna przeszkoda. But by being unprepared, you are prepared. Ale w jakimś sensie, jeżeli jesteś nieprzygotowany, jesteś przygotowany. Because all life is our preparation. Ponieważ całe życie jest naszym przygotowaniem. And having all the resources that we have accumulated through the years of our existence, having this available, means that we can mobilize in many different ways. To, co się zdarzyło przez całe nasze życie, to, co tak naprawdę jest jakimś kapitałem, który sobie zbudowaliśmy przez całe nasze życie, pozwala nam reagować na rozmaite sytuacje w rozmaity, nieograniczony sposób. But the more we construct a substantial sense of ourselves, Ale im więcej konstruujemy takich bardzo twardych, substancjonalnych pojęć na temat siebie samego, we interrupt the flow of life. przerywamy wtedy strumień życia, który sobie płynie wolno, bez ograniczeń. Less is more. Mniej to znaczy więcej. There is a deep relation between nothing and everything. Jest głęboka relacja pomiędzy niczym i wszystkim. And in between there lies something. A pomiędzy niczym i wszystkim jest jeszcze coś. And when we become something, A kiedy my stajemy się tym czymś, this somethingness becomes a limit. To bycie czymś, ten konkret jest już jakimś ograniczeniem. In being nothing, the field allows us to manifest
as required. Jeżeli jesteśmy niczym, jesteśmy jakby takim częścią pola, które pozwala pojawiać się wszystkiemu, co tak naprawdę i tak się pojawi. And according to the Buddhist understanding, this is the natural condition. I według rozumienia buddyjskiego to jest prawdziwa, naturalna kondycja, w jakiej się znajdujemy. That wisdom, which is the integration of ourselves into the unborn spaciousness of the mind, Mądrość, która jest integracją naszych siebie samego w tę nigdy nienarodzoną, niezrodzoną przestrzeń naszego umysłu, is inseparable from the radiance of the mind, which manifests in many different ways as myriad forms of compassion. jest niepodzielna z tą świetlistością umysłu, która się manifestuje we wszelkie możliwe sposoby jako współczucie. And so we have to trust that what is required will arrive. Więc musimy zaufać temu, że to, co ma się pojawić, rzeczywiście się pojawi. And then we can start to observe how we frighten ourselves. A potem możemy zauważyć, zaobserwować, w jaki sposób my straszymy się siebie sami. If we imagine that other people are going to be critical, Na przykład uważamy, że ktoś będzie nas krytykował, or are going to punish us, albo być może ktoś będzie chciał nas ukarać, or reject us, albo będzie ktoś nas po prostu chciał odrzucić. we become wary. Boimy się tego. We start to think, what do I have to do in order to have you like me? Co ja mam zrobić, myślimy, żebyś ty mnie polubił. So I'm trying to imagine the content of your mind and change myself to fit your image of me. Więc wyobrażam sobie tego, co może być twoim spojrzeniem na mnie i staram siebie samego zmienić po to, żeby dopasować się jakoś do tego spojrzenia, do tego, co ty masz tak naprawdę na myśli, jeśli chodzi o mnie. There's no end to that kind of mental activity. I tego typu myślenie nigdy się nie kończy. The exit from that is not just being myself. Punkt wyjścia z tego to nie jest w momencie, kiedy ja po prostu jestem samym sobą. Jestem tylko i wyłącznie samym sobą. Because if I'm true to myself, I'm still blind to what is around me. Bo jednak, jeżeli jestem wierny tylko sobie, to w dalszym ciągu jestem kompletnie ślepy w stosunku do tego, co się dzieje naokoło mnie. The exit is to be part of the evolving field of experience. Bo sposobem wyjścia tak naprawdę jest bycie częścią tego niezmiernego pola doświadczenia, które nieustająco ewoluuje. Directly experiencing that self and other arise together. Bezpośrednio doświadczając tego, że ja, że ego i ten ktoś inny cały czas pojawiają się równocześnie. That we don't act before the world, neither do we act after the world, but we act with the world as part of the world. Nasz sposób, w jaki działamy, to nie jest działanie poprzedzające działanie świata, ale też nie jest to działanie, które idzie dopiero jako konsekwencja działania świata. To jest działanie równoczesne. So this involves relaxing and trusting belonging. To znaczy, że odprężamy się, że jesteśmy pełni zaufania i że należymy. So this is Buddhist technical language, they call this non-duality. W technicznym języku buddyjskim mówimy o niedwoistości. That is to say that self and other are not two separate things. Więc ja i ktoś lub coś innego to nie są dwie oddzielne rzeczy. Nor are they just one thing, Nie są też jedną rzeczą, but we're moving together.
ale my po prostu poruszamy się wspólnie. And so as we move in the world, our posture, our gestures, our tone of voice, our eye contact and so on are influenced by how the other person is. Poruszamy się w świecie. Nasz wyraz naszej twarzy, nasza postawa, rodzaj kontaktu wzrokowego jest cały czas związany bezpośrednio z tym, co się dzieje z tą drugą osobą. In this way we collaborate with the circumstances of our life. I w ten sposób współpracujemy z tym, co się dzieje w naszym życiu. And the step out of the anxiety-based positions such as controlling to controlled or dominating to dominated. I w ten sposób wychodzimy poza te ustawione przez nasze niepokoje i lęki pozycje, gdzie chodzi tylko i wyłącznie o dominację dla samej dominacji albo kontrolę nad czymś tylko i wyłącznie dla samej kontroli. And we practice this in the meditation I praktykujemy też to w medytacji. by simply sitting Siedząc and allowing whatever occurs to occur. i po prostu pozwalając, żeby zdarzyło się to, co się zdarzy. We're not at the mercy of it. Nie jesteśmy oddani na pastwę tego, The thoughts and feelings are not attacking me. ponieważ te uczucia i te myśli wcale nas nie atakują. They're not defining me. I one nas też nie definiują, They're like the clouds that pass through the sky. bo są tylko chmurami, które wiatr przesuwa po niebie. The clouds are there. Chmury są na niebie. They are how the sky is showing itself at the moment. To jest taki wyraz tego nieba w tym momencie. After a while the wind blows and the clouds go and they leave no trace. Wiatr zawieje, znikają chmury, nie ma śladu tych chmur. In the same way we sit, some particular patterns of thoughts or feelings arise. I w ten sam sposób siedzimy, pojawiają się jakieś myśli, jakieś uczucia. Not merging into them and identifying with them. Nie staramy się z nimi ściśle połączyć, nie staramy się identyfikować z nimi, Not trying to get rid of them. nie staramy się ich pozbyć. We just allow them to be there. Staramy się tylko pozwolić im, żeby były. And then we experience, oh, they go by themselves. I doświadczamy tego, że znikają. Dzogchen, this is referred to as the self-liberation of phenomena. Dzogchen, mówi się o Dzogchen jako o samo uwolnieniu zjawisk. Some thoughts feel like the subject, some feel like the object. Niektóre myśli da się odczuć jako przedmiot, niektóre myśli da się odczuć jako, niektóre inne myśli da się odczuć jako podmiot. Both aspects are impermanent. Obydwa aspekty są nietrwałe. Sitting like that, we realize that our subjectivity, the particularity of our personality and our sense of self, is an energetic formation. Siedząc w ten sposób, zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze uczucie ja, nasze uczucie tej takiej wyjątkowości, którą odczuwamy w stosunku do siebie samych, jest tylko formacją, rodzą formy energetycznej, formy, którą przyjmuje pewna energia. It is an aspect of how the mind shows itself. Jest to po prostu aspekt tego, w jaki sposób umysł się nam przejawia. And this aspect is dialogic. It stands in relation to the other factors in the field. Jest to aspekt, który ma charakter dialogu, ponieważ on jest zawsze w jakiejś relacji do czegoś innego w tym samym polu. W tym polu. And by relaxing into open awareness, a przez odprężenie się w otwartej w pełnej otwartości, otwartej świadomości, the felt sense of our isolation as an individual, poczucie, które czujemy tej izolacji jako kogoś, jakiejś jednostki, and our fear that we are going to fall apart if we don't hold ourselves together. I to uczucie strachu, że rozpadniemy się, jeżeli nie będziemy się mocno trzymać w kupie, Dissolves. też się rozpływa.
as it's reintegrated into its own ground, which is the unborn awareness. I rozpływa się tak jak gdyby w tym własnym polu, w tej własnej podstawie, którą jest tak naprawdę nigdy nie zrodzona, nie powstała świadomość. Okay, so we take a break now and then we come back and do some practice together. Przerwa, a potem będzie trochę praktyki.